Piękny świat, a w nim jeden cel: zbudować ogromną osadę, w której każdy mieszkaniec ma własny dom. W głównej mierze mieszkańcy wybrali style mieszane, co jest bardzo ciekawym w ogóle pomysłem, no bo faktycznie stosowanie jednego konkretnego stylu w centrum może trochę za mocno to ujednolicić. Stanie się to kolejną jakąś taką dzielnicą, tak jak na przykład ta, gdzie jest głównie właśnie świerkowe drewno w obramówce, dąb na dachu, dębowe ściany, dodatki i też kamienne ściany, albo tak jak dzielnica Kwitnącej Wiśni, gdzie głównie mamy czarny i różowy kolor, no i może trochę też białego. Więc pomieszanie stylów i też właśnie głównie innych niż te już zastosowane w dzielnicach, to jest dobry pomysł. To daje też przestrzeń na to, że nie tylko te style, które tu są przedstawione, ale też inne będzie można zastosować. Bo padły też pomysły innych stylów, niekoniecznie tych konkretnych tutaj przedstawionych. Także ja zabieram się do przygotowania powoli tego terenu tutaj, który będzie mi służył do wybudowania całego tego centrum. Jeden z domów, który tu już stał, wyburzyłem też dwa tutaj, które stały. Został mi tylko ten kowal, ale do tego będę potrzebował też stworzenie magazynów. No i tutaj będę musiał te domy wyburzyć w końcu, tylko jest mały problem. Tam gdzieś siedzą mieszkańcy i zastanawiam się, co z nimi zrobić, żeby ich zabezpieczyć, no bo nadal tędy przechodzą kłusownicy, też często pojawiają się jakieś stwory, jeżeli zapomnę pójść spać, jak zrobi się na przykład burza, więc no nie chcę ich stracić, bo zostało mi już chyba tylko dwóch mieszkańców, jeden jest tam w tej jednej wieży takiej, drugi no jest w tym tu konkretnym i on dalej jest taki trochę załamany, on tylko śpi i stoi na tym łóżku i patrzy się w okno i nie wiem, co mu dolega, ale no tak, faktycznie jeszcze jest jeden tutaj za kominem, który utknął u tego kowala, więc łącznie mam jakichś 6 mieszkańców, bo nie pamiętam ile utknęło tam w tamtym krzaku, no i muszę o nich dbać, no bo nie będę miał skąd wyciągnąć tych mieszkańców później, żeby ich rozmnożyć i zasiedlić tu całą wioskę. No jeszcze ewentualnie jest tam wioska, ta pustynna taka, która jest zaraz obok, ale oni są inaczej poubierani i niezbyt będą mi pasowali tutaj do tego stylu wioski. O właśnie, o wilku mowa. Kolejni kłusownicy i oni już właśnie się tutaj czają na tego tam mieszkańca w domu, który jest zdesperowany. Może on dlatego taki zdesperowany jest. W ogóle nie zadziałał płomień. Nie wiem, czy to przez to, że deszcz pada, czy czemu, ale dobrze wiedzieć, że w taką pogodę płomień na przykład nie działa. I w ogóle dziwne, że było ich tu tylko dwóch. Zawsze jest ich więcej. Mniejsza o to. Było dwóch, cieszę się, że tylko dwóch. Nie musiałem się z nimi ganiać po całej wiosce. No i tutaj jeszcze ten teren będzie cały do wyrównania i do wykopania z tego całego kamienia. Ja już nie wiem, co ja z tym brukiem mam robić, powiem szczerze. Więcej to mi ziemi brakuje, ale jeszcze trochę zasobów ziemi mam, bo tam po drugiej stronie wyspy jeszcze jest sporo takich górek do wykopania, chociaż chciałbym trochę takich zostawić terenów w tej wiosce, żeby było takie urozmaicenie trochę terenowe, ale no jak będzie mi potrzebna ziemia, no to skądś będę musiał to wytrzasnąć. I najwyżej po prostu będę sam budował jakieś górki i innego tego typu rzeczy. Wstępnie zrobiłem już zarys magazynu, jak on będzie wyglądał i wejście jest tutaj. Oczywiście jeszcze trzeba je obrobić, żeby jakoś wyglądało. No i tak pomyślałem, że tu będzie takie zejście na takie powiedzmy pięterko, żeby zobaczyć, co tutaj się dzieje w tej całej hali i schody na dół. A pierwsze pomieszczenie magazynu prezentuje się tak i wydaje mi się, że jest takie nawet całkiem fajne. Skrzynie są oznaczone, jakie bloki się znajdują w tych konkretnych skrzynkach. No i stwierdziłem, że będę robił po jednej na każdy blok, a nie jakieś tam 3, 4, 8 na przykład sam bruk. Więcej i tak nie wykorzystam niż to, co będzie w tych skrzynkach. Ale co do tej hali głównej, zastanawiam się jeszcze, czy w ogóle ją zostawić. Bo jeszcze zastanawiałem się, czy tutaj przypadkiem nie uciąć tego, nie zrobić takiej ściany, albo gdzieś odtąd po prostu i skrócić to mniej więcej właśnie o jakąś taką połowę, tam to wszystko wyciąć,
zamurować i zostawić taką po prostu mniejszą część tej hali i coś tutaj wymyślić. Ale jeszcze się zastanawiam, no bo nie mam jakiegoś konkretnego pomysłu na to pomieszczenie i nie wiem, jak daleko będzie sięgało to konkretne. No i też nie będzie to jedyny magazyn, który tu wybuduję, bo jeszcze parę tutaj pewnie będzie. Może gdzieś tam dalej, może gdzieś tam na początku jeszcze jakiś magazyn, ale ten magazyn nie jest dla mnie teraz ważny. Ważny jest tutaj ten teren cały pod zabudowę centrum, no i został ostatni dom z tego dawnego miasta, tej dawnej wioski. Wszystko dookoła już tutaj wyrównałem, tam jeszcze tylko potrzebuję ziemi zamiast tego kamienia, no i tutaj gdzieś chyba jednak powstanie biblioteka. Jeszcze się zastanawiam, ale bardzo możliwe, że po tej stronie jednak, bo mam na to pewien taki zamysł, ale to zobaczę jak wyjdzie. A tutaj to ja się muszę pozbyć tych wieśniaków, a raczej nie pozbyć, tylko przetransportować ich w jakieś bezpieczne miejsce. No i tak pomyślałem, że chyba wszystkich wpakuję do jednego z tych większych domów, żeby tam siedzieli sobie bezpiecznie, póki miasto nie stanie się bezpieczne. I potem, jak zrobi się bezpiecznie w tym mieście, dopiero wtedy ich wypuszczę i żeby mogli sobie normalnie gdzieś tam funkcjonować. Żeby nie powtórzyć tego błędu, który zrobiłem z poprzednimi wieśniakami, gdzie no zrobiło się tu trochę stworów i wszyscy umarli. Niestety. Myślałem, że będzie trudniej, ale póki co idzie bardzo łatwo i to chyba już wszyscy, tam tylko 3 było wieśniaków. Całe szczęście, że wyrównałem sobie tutaj teren, bo pamiętam za pierwszym razem jak kradłem wieśniaków, to było ciężko z tym terenem. Tutaj sobie zamieszkacie, panowie. O! Mam kota w wiosce. Skąd on się tu wziął? Czy może ta wiedźma tutaj przyszła gdzieś? Chociaż nie, no ona miała czarnego kota w sumie. Jeden z wieśniaków mi uciekł z tamtego domu, jak wprowadzałem tamtych 2 kolejnych i zastanawiałem się, gdzie mógł pójść. No i oczywiście tam, gdzie poszedł, czyli do Kowala, za komin. Po prostu sobie tam utknąć. Zrobiłem już wstępnie zarys tej biblioteki. Postanowiłem ją dać tutaj właśnie, w tym miejscu. No i tak blisko tej ścieżki z centrum. Tu pewnie będzie trochę zielonego, jakiejś trawy. No i postanowiłem użyć cegieł z tufu. Dlatego, żeby to się trochę odróżniało od reszty domów, no i od ścieżki przede wszystkim. On jest taki trochę nieco ciemniejszy, ale taki nie za ciemny. Bo jeszcze zastanawiałem się nad cegłami z czernitu, ale to już było zbyt czarne. No i łupkowy bruk, który też trochę taki był smutny po prostu i średnio mi to pasowało. Kształt mniej więcej, no to tak, tu będzie wejście na pewno do biblioteki, tak jak już to wcześniej sobie ustalałem. Tutaj będzie ten taki zaokrąglony pokój, gdzie no będzie takie miejsce do przesiadywania, on będzie taki cały przeszklony praktycznie. Gdzieś tu na rogach szkło, gdzieś tutaj. No i to będzie też oczywiście na takim pięterku, dlatego też dałem tutaj tą kreskę. To będzie takie, powiedzmy jedno w górę, tak. Tutaj, gdzie ta ziemia, będą stały regały. No tutaj to mi trochę terenu zabrakło i będę musiał to posprzątać przede wszystkim i dowieść ziemi więcej, ale tutaj zrobiłem tą taką wieżę i to mi się idealnie tutaj spięło z brzegiem praktycznie, także będzie miało to jakieś ręce i nogi, a tutaj będzie ta właśnie wieża taka. Może to będzie taka wieża a la zegarowa, może coś w tym stylu, nie wiem, ale na pewno chcę tutaj postawić ten stół do czarowania, że tak to ujmę, stół do zaklęć. No i tutaj trochę takie wybrzuszenie, że tak powiem, tego budynku. No i oczywiście to będzie też miało pięterko takie, ale takie pięterko z taką jakby antresolą, coś w tym stylu. Nie będzie to całe takie rasowe, że tak to ujmę, piętro zamknięte, tylko właśnie z tą taką barierką, żeby można było obserwować, co się dzieje na dole. Poza tufem oczywiście jeszcze mam zamiar dodać styl takiego drewna jasnego, może trochę brzozowego. Zastanawiałem się właśnie nad brzozowym albo nad dębowym, ale tutaj skłaniam się chyba jednak ku brzozowemu drewnu, no bo jest takie trochę jednak o wiele jaśniejsze, no i trochę będzie to dawało taki lepszy kontrast do tego tufu niż te dębowe drewno. A te dębowe oczywiście też sobie zachowam na domy, bo pomyślałem, że główne takie budynki jak biblioteka, czy jakieś takie inne budynki, na które jeszcze wpadnę, będą te w takim jednym stylu po prostu, czyli właśnie głównie tłów, głównie te same drewno, no i na górze właśnie będzie mieszanka może kalcytu z diorytem, ale jeszcze pomyślałem o cemencie, bo jakiś czas temu trafiłem na jeden jakiś taki
cement, ale on był szary, więc będę musiał wykombinować, jak zrobić biały cement, bo właśnie górę chciałbym trochę taką białą. Jeszcze nie wiem, czy mi się to za bardzo nie będzie kłóciło z brzozowym drewnem, ale myślę, że nie, więc zobaczę, jak to finalnie wyjdzie. Tylko poza problemem terenu, którego mi zabrakło, pojawił się kolejny problem. Nie mam więcej tufu. Już tutaj końcówkę tej wieży musiałem dorabiać z kamienia i ziemi, więc będzie czekała mnie chyba kolejna wyprawa gdzieś po tuf. No były gdzieś na świecie rozsiane te takie kulki duże tufu, te takie skały wielkie, więc myślę, że to nie powinno być takie trudne, żeby to znaleźć i wydobyć. Po drodze będę musiał też poszukać jakichś surowców do przepalenia, bo kilof mi się powoli kończy, a już nie chce mi się w tej kopalni tam siedzieć i dłubać, więc mogę to po prostu zrobić przy okazji, no bo w taki sposób więcej zaoszczędzę żywotności tego narzędzia, jeżeli będę taką faktycznie gdzieś zbierał te surowce i je po prostu przepalał i dzięki temu naprawiał ten kilof, niżeli miałbym kopać gdzieś prosto przed siebie i marnować to na przykład zwykły kamień czy coś w tym stylu. Także kilka pieczeni na jednym ogniu uda mi się chyba zrobić na tej wyprawie. A tylko tak za każdym razem zastanawiam się, czemu ja muszę sobie życie utrudniać i korzystać z materiałów, których mam mało. Nie mam zielonego pojęcia, a co do domów, no to one będą w różnych stylach. Trochę czasami na przykład cegieł z czernitu, trochę czasami z łupkowego bruku, różne kolory drewna tak naprawdę. Oczywiście jakoś tak mocno nie odstające od siebie, czyli na przykład obok mógłbym pomieszać dębowe właśnie z brzozowym, różne góry, na przykład też właśnie z cementów. Może uda mi się zdobyć inne rodzaje cementów, w sensie inne kolory i na przykład właśnie robić, nie wiem, szary obok białego, jakiś, nie wiem, czy jest ciemnoszary, czy nie ma, może coś w tym stylu, może też właśnie style z cegieł, tych czerwonych, ale to raczej chyba na dół. No i takie właśnie gęsto zabudowane, czyli obok siebie, jeden obok drugiego, takie łączące się razem. No czasami wiadomo, jakaś przerwa na jakąś ścieżkę czy coś w tym stylu, ale no taki mam na to plan, czyli taki faktycznie styl mieszany. Tylko, no najpierw biblioteka, a najpierw to wyrównanie terenu do końca, no i znalezienie więcej tufu. Dobra, nie jest tak źle jak myślałem. Dość szybko nawet to znalazłem, co prawda trochę jednak jestem od domu i po drodze znalazłem głównie jak na złość kulki andezytu, a nie tufu, ale na przyszłość wiem, gdzie ich szukać. Sporo ich jest obok pierwszej magicznej wioski. Przynajmniej będę wiedział, gdzie iść po andezyt, ale tufu może nie ma jakoś tak go dużo. Liczyłem bardziej właśnie na jakąś taką kulkę większą, ale i tak wykopię to, co mogę. Oczywiście jest to tuf. Jest, tak jak myślałem. No i tak orientacyjnie to jestem gdzieś na południowym zachodzie. Tam gdzieś w ogóle była ta trzecia magiczna wioska, której szukałem wtedy. No i tak przy okazji pomyślałem, że jak już jestem w takich dalekich rejonach, to poszukam gdzieś w okolicy lodu. Też się przyda oczywiście do skończenia tego przepływu, w sensie tej wody, żeby ona tam była równa, a nie chcę też brać lodu z pobliskich jezior i rzek, z racji tego, że no to wtedy będzie brzydko wyglądało. W sensie ten poziom wody później się zmienia i on jest o wiele niższy i tworzą się jakieś takie dziwne fale, a jednak tak sobie czasem myślę, że przyszłościowo to te bliskie tereny no mogą mi się przydać, żeby wyglądały tak naturalnie jak teraz. No teraz to mi tufu nie zabraknie, jest tu cała góra tego surowca i warto w ogóle zapamiętać, że ten tuf znajduje się tak na powierzchni, na tych takich rejonach bez trawy. Tam, gdzie jest sama taka ziemia, to jest chyba nawet twarda ziemia. Coś tak jak tam. Tam na brzegu też jest ten sam teren i też tam pewnie jest sporo tufu, także warte zapamiętania. Odwiedziłem po drodze wioskę, żeby przetopić sobie trochę surowców, których nazbierałem, żeby naprawić sobie kilof, bo nazbierałem już cały plecak tufu praktycznie. No prawie cały, bo reszta to miedź, którą przetopiłem, ale powinno mi wystarczyć i to na dość tak długo, przynajmniej mam taką nadzieję. A teraz pozostało mi zmierzać tylko w poszukiwaniu lodu, ale tak przy okazji pomyślałem, bo tak, lód mam dość niedaleko domu, w sensie tam koło chyba tej drugiej magicznej wioski powinno być sporo lodu, no bo tam był taki bardziej zimowy teren, a nawet jak gdzieś będę szedł prosto przed siebie, to przetnę tą taką ścieżkę, którą kiedyś robiłem do tej drugiej wioski. I tak nie wspominam tego bez powodu, bo robiąc tą ścieżkę przypomniałem sobie, że przechodziłem przez różne tereny, które miałem w okolicy swojej głównej wioski i przypomniałem sobie, że tam, niedaleko wioski, miałem tereny podobne do tych,
które teraz odwiedziłem, gdzie był tuf. Więc ponownie, tak samo jak okazało się z tym andezytem, z tymi kulkami andezytu, że one są bardziej poukładane na tych terenach takich nizinnych właśnie, trochę takich zielonych i właśnie sporo koło magicznej wioski było tych kulek andezytu. Tak w tym wypadku tuf, no był blisko, bo był za tą górą, którą mam gdzieś po lewej stronie jakoś tej wioski, tak wpływając do niej, to tak może w tym kierunku, no jest tam taki pasmo góry. Tam była ta piramida nawet, ale wielka myszka. O, wezmę ją. Ale była tam ta piramida, był ten obóz kłusowników za tą górą tam na plaży. Była też tam ta kwadratowa wyspa, więc tam są takie mniej więcej tereny, w których powinno być sporo tufów. Na przyszłość, no będę mógł to sprawdzić, o ile mi zabraknie w ogóle to, co wykopałem, ale raczej powinno mi to wystarczyć na przynajmniej parę domów i parę budynków. Na bibliotekę na pewno powinno to wystarczyć. Byłem w tych ruinach, ale ja nie pamiętam, czy ja byłem tam na górze. Właśnie wydaje mi się, że pomijałem to, ale tu i tak w sumie nic nie ma. Dobra, tam gdzieś powinna być ta ścieżka, bo ja ją tako jakoś prowadziłem. Tak, dużo się nie pomyliłem, nawet widzę swój drogowskaz, który tu postawiłem, więc teraz wystarczy... A, bo tutaj nie prowadziłem ścieżki jako tako, bo ja ją prowadziłem tylko do pierwszej magicznej wioski, a nie, jednak poprowadziłem. Okej, myślałem, że poprowadziłem ją tylko do pierwszej magicznej wioski, a do drugiej już tego nie robiłem, ale okej, to wystarczy teraz iść tylko tą ścieżką i będę w miejscu, w którym powinno być sporo lodu. Swoją drogą, tak pomyślałem, że największym chyba teraz problemem to będzie... O, czemu ja tu mam dziurę? Ktoś mi drogę w ogóle podziurawił, sporo dziur po drodze. No nieźle. Ale takim największym chyba problemem to będzie... Boże, kto tą drogę tak poukładał? Totalnie jakoś bez sensu, po jakichś szczytach i w ogóle. Wow, to tutaj tak było? Dawno mnie tu nie było, już nie pamiętam tych terenów, ale no. Tak czy siak, cement. Cement będzie takim największym problemem z racji tego, że nie do końca wiem, jak ten biały cement zrobić. Tu jest w ogóle sporo kalcytu, też warto zapamiętać, i diorytu. Ale tak myślę, że cement to raczej będzie połączenie żwiru, piasku i wody? Chyba jakoś tak. Albo samego żwiru i piasku bez wody? Nie wiem, ale tak na logikę chyba to tak powinno działać. A biały to pewnie uzyskam poprzez... A właśnie, zacząłem tutaj zamarzać. Niedobrze. A biały pewnie uzyskam poprzez biały barwnik, który pewnie uzyskam z kwiatków albo mączki kostnej, tak mi się wydaje. Tak chyba ostatnio go pozyskiwałem. Albo z białej wełny też? Już nie pamiętam. Na szczęście bardzo niedaleko jest sporo takich wysp i piaskowych i tych żwirowych, więc tego raczej mi nie zabraknie i daleko w razie czego nie będę musiał iść. Gorzej właśnie z tym barwnikiem białym, no bo to jest w ogóle czerwony piasek, pomarańczowy piasek. Ciekawe, co ciekawego z tego wyjdzie, że tak to ujmę. Ale dobra, z białym barwnikiem może być większy problem, no bo mączka kostna no nie jest jakoś tak łatwo do pozyskania. Musiałbym chyba pójść do jakiegoś bastionu z tymi szkieletami. Co raz kupiłem tą mapę od tego wieśniaka, tego podróżnika i ona mnie zaprowadziła tam na dół do tego bastionu, gdzie było mega dużo szkieletów, no bo z kości jest sporo mączki kostnej. Tylko pytanie, czy mi się chce z nimi tam bawić, no bo jednak to zajęło mi sporo czasu. Chciałbym tą bibliotekę już skończyć, no bo przydałyby mi się porządki w książkach u tego Kowala, żeby w końcu ten jego dom wyburzyć i wszystko przenieść właśnie z tych swoich przedmiotów do magazynów, no i właśnie do biblioteki, bo tam najwięcej to jest książek, no i mieć już taki konkretny teren, a nie taki bałagan trochę, no bo on mi tam zabiera i skrawek, trochę ziemi, no i tak trochę... O, intuicyjnie w sumie postawiłem tą ścieżkę, a raczej jeszcze tutaj jej nie zrobiłem, bo faktycznie idę tą samą drogą i trafiłem na tą samą tabliczkę. Nieźle. Ale tu gdzieś chyba powinien być lód. Chyba tam, no. Tak, sporo lodu. No, tak czy siak, no pozbyć się tego Kowala tam, już tego domu i mieć z tym trochę już spokój. Szkielet pierwszej części, w sumie tej takiej prawie najważniejszej biblioteki, jest praktycznie gotowy. Oczywiście pozostało jeszcze dodać trochę tekstury gdzieniegdzie, żeby to wyglądało nie tak sztywno, ale o mój kwadratowy panie, ile ja się nakombinowałem przy tym dachu. Wygląda błaho, totalnie, ale tak, żeby to jakoś miało taki zaokrąglony, kopułowy trochę styl, a nie taki
płaski, ścięty, no i żeby te schodki, które tam poddawałem, jakoś wyglądały w ogóle, no kombinacji nie wiadomo ile, ale w końcu jakoś się udało, przynajmniej tak mi się wydaje. I zastanawiam się nad pozostawieniem tego drewna tam, które tam zostało, bo na początku one służyło mi jako podpórka po prostu, żeby dodać kolejny schodek. Ale tak teraz patrzę z daleka, dodaje to jakiejś takiej ciekawej tekstury z tej strony i nie wiem, czy to tak zostawić, czy nie. Nie wiem, pomyślę jeszcze nad tym, ale no tak mnie to zaciekawiło trochę. Tak czy siak postanowiłem użyć jednak świerkowego drewna, bo brzozowe drewno było strasznie zbyt jasne na ten cement. Jednak okazało się to mało kontrastowe. No i też do dachu użyłem tych łupkowych cegieł. Pomyślałem, że będzie taki czarny dach. Fajny to nada kontrast pomiędzy szarym tufem, białym cementem, tu oczywiście pewnie jeszcze dioryt gdzieniegdzie dodam, no i tym świerkowym drewnem. No i faktycznie fajnie to wyszło. Pozostało mi jeszcze zająć się całą resztą tego budynku i na pewno tutaj ścianami ta wieżyczka pewnie też będzie strasznie trudna do zrobienia, ale jakoś dam sobie radę. Z tej części w ogóle jest bardzo ładny widok na główne drzewo w centrum. No i w ogóle jak tak patrzę na to, to tak wygląda to trochę jak takie ruiny, które często znajdowałem. Ale no pododawałem trochę tych biblioteczek jeszcze, bo chciałem sobie zobrazować mniej więcej co gdzie będzie stało. Tutaj do tej wieży postanowiłem, że będzie taki stopień po prostu. Na razie tylko zarys, ale będzie taki stopień, żeby sobie wchodzić. Tam też oczywiście stopnie. No i tutaj będzie główne wejście, też takie ze stopniem. Tak uznałem, że będzie to kilkupoziomowe, ale pytanie teraz, jak dostać się na górę? A na górę otóż będzie prowadziło te pięterko, które tutaj zrobię, tak jak planowałem na samym początku. Tylko co do schodów jeszcze się zastanawiam. Bo teraz tak, w głównym zamyśle chodziło o to, że te schody będą gdzieś tutaj na środku i będzie się wchodziło na górę. Ale tak pomyślałem, skoro już robię tą wieżę i ona będzie miała schody, to właśnie tutaj dodać schody takie dookoła i będzie się wchodziło na te pięterko, żeby właśnie przejść po tej takiej antresoli i tam będzie można sobie właśnie usiąść czy coś. Ten dach tutaj celowo jest pusty, bo nie wiem jak będzie wyglądała cała reszta dachu, więc muszę nad tym jeszcze pomyśleć. Ale tak swoją drogą, fajna tekstura w środku wyszła, taka też właśnie kopułowa. Zapowiada się naprawdę spoko, jestem z tego zadowolony. Na razie jak na to tak patrzę, to dziwnie to wygląda, bo stoi taki po prostu jeden kawałek kopułowy, ale myślę, że z czasem nabierze to kształtu jakiegoś konkretnego, ale najpierw to trzeba wymyślić, jak będzie wyglądała reszta. Postawiłem już wzór okien, jak mają wyglądać mniej więcej, no i wyszło coś takiego. Uznałem, że zrobię takie powiedzmy potrójne ściany przy tych oknach, tylko po to, żeby fajnie sobie tutaj nadać takiego kontrastu w oknie, a raczej takiej tekstury, takiej, że są tam jakieś takie rzeźbienia, nie jest to takie zwykłe prostokątne okno. Może coś jeszcze do tego wymyślę, bo jak teraz tak wstawiłem tą szybę, to tutaj chyba na dole jest zbyt płasko, ale może coś jeszcze wymyślę. Tak czy siak, Jezu, jak on się wozi w ogóle, mniejsza o niego, tak czy siak, no na razie jest to wszystko z tufu i na pewno będzie trzeba temu dodać jakiejś tekstury, bo to się gubi w tle po prostu, szczególnie te tutaj murki, ale w ogóle świetnie to wygląda, pasuje mi to razem z tymi rzeźbionymi. Przy okazji właśnie od tego gościa, który tam się tak buja, kupiłem jakąś taką tą dziwną muszelkę łodzika. Nie mam zielonego pojęcia co to jest, ale fajnie wygląda i ma żółty napis, więc może to być coś interesującego. W środku to też fajnie wyszło z tymi takimi właśnie murkami, a raczej tutaj to najlepiej wyszło. Taki filar, jakby coś w tym stylu. No i tu będą oczywiście szły te biblioteczki. Właśnie może coś w tym stylu, takie biblioteczki. Tak, oczywiście będzie tutaj trzeba dodać jeszcze jakąś zabudowę, no bo te jeszcze jako tako wyglądają, ale te już nie, więc zastanawiam się w ogóle dokąd to pociągnąć, no bo faktycznie ta biblioteka wyszła w ogóle większa niż zakładałem na początku. Wszystko przez to jest ogromne strasznie, więc chyba pociągnąłbym je gdzieś tak dotąd, chociaż muszę brać pod uwagę jeszcze to, że faktycznie dojdzie tu jakaś zabudowa, więc tutaj mniej więcej chyba bym zrobił tą zabudowę, czyli gdzieś dotąd byłaby biblioteczka,
ścieżka, a tutaj byłoby przejście, a tutaj byłoby takie rzeźbienie na tej biblioteczce. Czyli raz, dwa, trzy kratki przejścia? No myślę, że idealnie. Trochę bałem się tej potrójnej takiej ściany przy oknach, ale no nie wyszło to źle i jak ze środka fajnie to wygląda i niekoniecznie będzie to aż takie mega płaskie, tak właśnie z zewnątrz to coś mi tak jakoś tutaj nie gra i coś będę musiał dodać. Kompletnie nie mam zielonego pojęcia, co ja tutaj tworzę, poza łamaniem sobie ciągle nóg, narzędzi i mózgownicy. W środku to wygląda jak kompletna ruina, jakby ktoś to już dawno temu opuścił. W sumie może ja zacznę budować po prostu ruiny miasta. Miałoby to jakiś sens w sumie. A tak na serio to nabiera trochę to już kształtów. Teksturą tej budowli zajmę się później, na samym końcu, żebym wiedział w ogóle jak to będzie wyglądało i czy w ogóle ma to sens. Bardzo duży wyszedł ten budynek, nawet nie jestem jeszcze w połowie tej wieży, chociaż może już w połowie, nie wiem jeszcze na jakim etapie się zatrzymam. Najpierw chcę zrobić tutaj ten szkielet i dach pociągnąć, żeby wiedzieć ile ponad dach tą wieżę wyciągnąć. Ale jak tak patrzę, to mam taką nostalgię trochę, bo tak samo na początku, jak robiłem szkielety, wyglądały tamte domy i jakoś powychodziły. Jakoś miały sens ręce i nogi, więc i w to wierzę, że to finalnie za pomocą małych sztuczek, tekstur i innych takich rzeczy będzie wyglądało nie jak klocek, tylko jak faktycznie dobra biblioteka. Zaczęło to wyglądać coraz lepiej. Dodałem już dach cały, dodałem też ściany i mniej więcej wyrzeźbiłem, gdzie powinny być okna. Zdecydowałem się na brzozowe jednak drewno. Po pierwsze, bardzo szybko rośnie, to jest super. Po drugie, jednak fajnie to wpada w ten kontrast taki w ogóle kolorystyczny. Jeszcze zastanawiam się nad tą ścianą tutaj i tutaj, czy tu zrobić też drewno, czy jednak zostawić, ale tu tam jeszcze pomyślę. Oczywiście brakuje temu wszystkiemu jeszcze tekstury. Na razie jest to szkielet tej całej biblioteki, ale stanąłem przed dwoma w sumie pytaniami, albo może trzema nawet. Pierwszy mój dylemat to których klap użyć, ale już mówię o co chodzi. Chodzi o schody. Schody na wieży. Te schody aktualnie wyglądają w ten sposób i dałem po bokach na razie świerkowe klapy, żeby mniej więcej, no jak się idzie, to gdzieś tam nie wypaść przypadkowo, no może poza tym tutaj małym elementem i zastanawiam się właśnie, czy użyć świerkowych klep, czy innych do tego ogrodzenia tutaj na tych schodach oraz czy te schody w ogóle tutaj pasują. Oczywiście tutaj po środku raczej nie będzie tego drewna przez całą tą długość, a raczej wysokość. Bardziej myślałem tutaj może nad jakimś takim fajnym zagraniem typu taka spływająca woda przez to wszystko na środku i może jakiś taki ten wodorost albo coś w tym stylu. Chociaż nie wiem, czy przypadkiem to nie będzie problem przy wchodzeniu, że w tą wodę się tutaj nie będzie wpadało, ale może wymyślę coś jeszcze innego. Z drugiej strony zastanawiam się, czy tych schodów nie zrobić większych takich dookoła, czyli faktycznie tutaj jakoś przy tych ścianach je prowadzić, ale robiąc te schody pomyślałem, że fajnym będzie dodatkiem, jeżeli tutaj na długość tej wieży pododaję takie też biblioteczki dookoła, ale to jest właśnie mój dylemat pierwszy. Czy zostawić te schody tak jak teraz wyglądają i dodać do tego jakieś klapy, te albo inne i coś z tym środkiem zrobić, albo zrobić te schody takie dookoła tej wieży po ścianach, tak bardziej właśnie przy ścianach, zrezygnować może z tych biblioteczek, a może je postawić pod schodami i wtedy rezygnuję z tego środka przede wszystkim, który no na razie nie wygląda jakoś znakomicie. Drugim dylematem moim jest sam szczyt tej wieży. Czy właśnie tutaj zrobić taki powiedzmy urywek ściany, może przeszklony, gdzie będzie się podchodziło i jest stąd faktycznie kolosalny widok na całą okolicę, czy zrobić jednak tutaj z takim murkiem, żeby widok był tutaj na dół może trochę bardziej ograniczony, ale tutaj na boki i tam daleko był jednak duży ten widok. Czy opcja numer 3 z takimi dziurami tutaj po bokach i takim filarem na środku i może by to pasowało do tych małych okienek. I to jest mój drugi dylemat, ale mam jeszcze trzeci dylemat, a mianowicie jest to wysokość samej wieży. Bo ta wieża, no jednak siłą rzeczy jest dość wysoka i zastanawiam się, czy jej po prostu trochę nie skrócić tutaj w dół, żeby ona tak tylko delikatnie wystawała ponad ten dach. Przede wszystkim też myślałem o tym, czy tej wieży nie zwęzić trochę,
żeby ona była jednak taka chudsza, nie taka gruba, no bo tak dziwnie to na razie wygląda, ale właśnie w zależności od perspektywy ta wieża wygląda inaczej. Tutaj jest na przykład ona za wysoka, gdzie no z tamtej strony wyglądała dość okej, nawet tak w miarę, ale na przykład z tej strony wygląda ona grubo, potężnie, tak, no taki wielki kloc. Co prawda dodam jeszcze trochę tam jakiejś tekstury, żeby to mniej więcej miało ręce i nogi, żeby to nie było takie jednolite. No i oczywiście dojdą też po tej stronie okna i na samej wieży i na samym budynku, ale tam jeszcze muszę wyliczyć mniej więcej, gdzie będą stali bibliotekarze na tym piętrze. No i to są właśnie moje takie 3 dylematy, czyli po pierwsze, czy przy schodach zastosować inne klapy do takich schodów, jakie teraz są, czy zastosować w ogóle inne schody, które będą szły dookoła tej wieży, oraz czy ta wieża powinna być taka wysoka, czy powinna być niższa i na przykład chudsza, albo tej samej grubości, tylko po prostu na razie brakuje tu tekstury. No i jak powinien wyglądać szczyt tej wieży? Czy właśnie z jakimś lepszym takim widokiem, czy po prostu to zignorować i widok z tej wieży nie jest jakiś potrzebny. Tam na szczycie oczywiście planuję postawić stół do zaklęć, no i też na pewno przydadzą się tam biblioteczki, więc trochę będzie mogło to się kłócić jednak z tym pełnym widokiem na całą okolicę. No i patrząc na tą wieżę, przypomniałem sobie jeszcze jeden dylemat. Czy ten dach na tej wieży zrobić bardziej szpiczasty, czy jednak taki mniej płaski? Dziwnie to wygląda przy tej wysokiej takiej wieży, bo faktycznie to wygląda jak jakiś taki grzyb, czy coś w tym stylu. Ale gdyby obniżyć tą wieżę, to może by to jakoś miało ręce i nogi. Więc dochodzi w sumie jeszcze jeden, 4. dylemat, w którym jest dach. Mam nadzieję, że mieszkańcy mnie w tym wspomogą, bo siedzę nad tym i zastanawiam się, w którą stronę to powinno iść, a tymczasem ja idę zbierać materiały na udekorowanie wnętrza, no i żeby dorobić po prostu całą resztę tego budynku, nadać temu tekstury i wyglądu.